Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o sytuacji w Ukrainie, między innymi w Pokrowsku, który jest atakowany przez wojska rosyjskie. Opowiemy o tym, jak zachowuje się tam miejscowa ludność, bo to jest niezwykle ciekawe. Za chwilę połączę się z moim gościem, ale najpierw jak zawsze serdeczne podziękowania dla wszystkich patronów. Gdyby ktoś z Państwa chciał dołączyć do tego bardzo zacnego grona, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Pozdrawiam też mecenasów Układu Otwartego. A teraz łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, a także analizy, które pomogą Ci zrozumieć, co dzieje się na rynkach. Kliknij link w opisie. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Damian Duda, medyk pola walki, znany Państwu dobrze. Dzień dobry, Damian. Cześć, witam Cię serdecznie. Dzień dobry Państwu. Powiedz najpierw, gdzie jesteś w tej chwili i czym się ostatnio zajmujesz? Znajduję się w Ukrainie. Jestem na zapleczu frontu ukraińskiego. Od ponad miesiąca rozpocząłem swoją rotację, swoją zmianę razem z zespołem bojowych medyków. Głównie zajmujemy się ratowaniem ludzkiego życia na pierwszej linii. W jednym z aktywnych odcinków dyżurujemy na linii frontu i z chwilą, kiedy żołnierz oberwie, zostanie ranny, naszym zadaniem jest wywiezienie go z pola walki, ustabilizowanie i przekazanie personelowi medycznemu na punkt stabilizacyjny. Natomiast mając dyżury 6 dni na 6 dni, w ramach tych 6 dni, które są nam przeznaczone na odpoczynek, pracujemy razem z policją donbaską, policją Białymi Aniołami, to jest oddział policji, który został stworzony do pracy z ludnością cywilną w strefie walk. Ewakuujemy ludność cywilną, pomagamy w ewakuacji ludności cywilnej, zabezpieczamy medycznie policjantów, którzy ewakuują aktualnie z Pokrowska i też właśnie te kilka ostatnich dni spędziliśmy w Pokrowsku. Opowiedz właśnie, jak wygląda sytuacja w Pokrowsku w ogóle, a potem proszę Cię opowiedz o tym, jak ewakuowaliście ludzi i jak oni się zachowują. Ale jeśli możesz najpierw powiedzieć w ogóle, jak wygląda sytuacja wokół Pokrowska, na ile to miasto jest zagrożone. Pokrowsk jest bezwzględnie zagrożony, dlatego że Rosjanie są na przedmieściach miasta. Oni tam już teraz doszli do około 2-2,5 kilometra od granic miasta. Jakieś 12 dni temu byli 4 kilometry, więc posuwają się do przodu i to niemało posuwają się do przodu. Zastanawiają się Ukraińcy, na ile oni rzeczywiście będą chcieli wziąć miasto, będą chcieli walczyć w mieście, a na ile będą chcieli się maksymalnie przybliżyć do miasta, żeby je kontrolować dronami artyleryjsko i zacząć brać je w kleszcze, tak żeby nie ryzykować walk miejskich, które dla jednej i dla drugiej strony zawsze są bardzo ryzykowne i obciążone dużymi stratami. Natomiast bezwzględnie Rosjanie kontrolują artyleryjsko miasto, bezwzględnie kontrolują miasto dronami. Tak naprawdę dźwięk drona unosi się cały czas, te drony wiszą nad miastem bez przerwy, co wymusza na nas, na policji donieckiej, która wywozi ludność cywilną, zarówno pojazdów opancerzonych, no my niestety takiego akurat nie posiadamy, jesteśmy małą fundacją, nas jeszcze na to nie stać, natomiast bezwzględnie posiadamy system antydronowy na pojeździe, dlatego że drony FPV dolatują daleko i jeszcze poza miasto. Budynki są rujnowane coraz bardziej, natomiast są formy normalnego życia w mieście, takie jak chociażby 2 sklepy, które tam dalej funkcjonują i pracują. Nie mają super dużego wyboru i świeżych produktów, ale produkty długoterminowe, słodycze, jeszcze tam kupimy. Taki sklep chodzi na agregacie. Jest jeszcze ludność cywilna. Szacuje się, że jest jej około 5000 osób. A jakie to było duże miasto przed wojną? Jaki to jest procent ludności, która pozostała tam?
Ciężko jest mi powiedzieć, ile ludności cywilnej było w Pokrowsku przed konfliktem, a już w ogóle przed konfliktem pełnoskalowym. Natomiast fakt, że było to duże miasto, świadczy o tym, że chociażby na terenie miasta był uniwersytet, Donbaski Nacjonalny Uniwersytet Techniczny, co świadczy o tym, że no, nie było to małe peryferyjne miasteczko. Są tam duże osiedla z blokami, wysokimi blokami. Miasteczko miało swój rejon, mieliśmy rejon pokrowski, czyli można powiedzieć miasteczko powiatowe. Na chwilę obecną od 5 tysięcy do szacuje się nawet 7 tysięcy ilość ludności cywilnej, ale ona wyjeżdża z każdym dniem coraz bardziej, dlatego że no, spada wszędzie. Nie ma jakby miejsca, które byłoby miejscem bezpiecznym. Ludność cywilna nie może być ewakuowana siłowo. Prawo ukraińskie pozwala na ewakuację, nie chciałbym powiedzieć siłową, ale przymusową, o też dobre słowo, dzieci. My byliśmy, jakby towarzyszyliśmy, byliśmy świadkami z chwilą, kiedy te dzieciaki były wywożone. Bardzo często, pomimo tego, że ta ewakuacja została ogłoszona już jakiś czas temu, dzieci z Pokrowska miały wyjechać chyba w okolicach już października, listopada. Natomiast są ludzie, którzy decydują się na to, żeby z tymi dziećmi zostać w Pokrowsku i ukrywają te dzieci. Bardzo często zdarza się, że te dzieci są ukrywane w szafach, w workach na ziemniaki. Kiedy policja dostaje informację, przyjeżdża pod adres, albo nikt nie otwiera, albo no, są akty agresji, albo no, wręcz te dzieci wyjeżdżają, ale później odbywa się próba z powrotu do miasta razem z tymi dziećmi, pomimo tego, że gdzieś tam strona ukraińska stara się kontrolować te dzieci pod tym adresem, czy one tam przebywają, czy są, jakie mają warunki. A jak, co motywuje tych ludzi? Dlaczego oni chcą tam zostać w tak dramatycznych sytuacjach, w tak dramatycznej sytuacji, zwłaszcza z dziećmi? Przy okazji ja sprawdziłem, w międzyczasie tam mieszkało przed wojną 25 tysięcy ludzi. Motywacje są bardzo różne. Część z tych ludzi mówi, że nie ma alternatywy. Mówi, gdzie my pojedziemy za 1100 hrywien, 1200 hrywien, czyli 110-120 zł, które jest wydawane na miejscu uchodźcom i za 2 worki kaszy. Co dalej ze mną będzie, gdzie ja pojadę, ja nie mam nikogo. Takie często motywacje się pojawiają. Czy słuszne? No pytanie, co komuś po pieniądzach, nawet jeżeli miałby dostać więcej, jeżeli straci życie. Mieliśmy taką sytuację, gdzie pojechaliśmy właśnie na ewakuację i cywile względem nas byli bardzo agresywni, kazali nam odjeżdżać, bo bali się, że jeżeli my tam stoimy, to Rosjanie do nas zobaczą i będą walili po mieście po prostu. Są też akty sympatii względem Federacji Rosyjskiej. One nie są otwarte, ale czasami wyczuwać to można w rozmowie. Jedna z mieszkanek powiedziała nam, że przykażcie Putinowi i Bidenowi, żeby dali spokój ludowi Donbasu. Jeszcze inna życzyła nam zdrowia i szczęścia. Odpowiedzieliśmy, zapytaliśmy się, czy jej nie straszno wyjeżdżać. Ona powiedziała, że nie jest jej strasznie, jest normalnie, a byłoby jeszcze lepiej, jak my byśmy wyjechali. I w dużej mierze można się spodziewać tego, że ta ludność cywilna tam trochę nie ma wyjścia, a trochę po prostu czeka na wyzwolenie, czeka na Rosjan, którzy są u bram miasta. Jest to dla nas całkowicie niezrozumiałe, biorąc pod uwagę to, co robili Rosjanie z cywilami w Soledarze, to, co robili Rosjanie z cywilami w Bachmucie, do czego sami się przyznali, że wchodząc do piwnic, wchodząc do miejsc, gdzie była ludność cywilna, po prostu tą ludność cywilną rozwalali. Natomiast mimo wszystko no, jest jak jest, tych ludzi widać, oni na rowerach czy pieszo przemieszczają się po mieście. Nie ma już do miasta dowożonej humanitarki, co jest z jednej strony takim znakiem, że już coraz ciężej tą humanitarkę, coraz ciężej pozyskać pomoc dla ludności cywilnej, a z drugiej strony też wolontariusze trochę się nauczyli, że dowożenie humanitarki w takie miejsca będzie trzymało tych ludzi
na powierzchni i będzie trzymało tych ludzi tam, blisko Rosjan, śmierci. Ludność cywilna też w strefie walki uniemożliwia pełną swobodę działania armii ukraińskiej. Oni nie mogą też w pełni prowadzić działań taktycznych, dlatego że no, w każdej chwili od ukraińskiej kuli może zginąć ukraiński cywil. Powiedziałeś przed chwilą, nie wiem, czy to było przejęzyczenie, czy powiedziałeś celowo, że ci ludzie czekają na Rosjan, czekają na wyzwolenie. Czy oni uważają To nie było przejęzyczenie. Rzeczywiście tak jest. Część z tych ludzi deklaruje się jako osoby prorosyjskie. Część z tych ludzi rzeczywiście czeka na ruski mir, wierząc w to, że ten ruski mir zrobi im, no mówiąc kolokwialnie, dobrze. Tam większość z nich nie ma jakby przyjemnych wspomnień z Ukrainą, w ogóle z ustanowieniem państwa ukraińskiego, dlatego że złote czasy ich życia skończyły się z chwilą, kiedy upadł Związek Radziecki, zaczęły upadać kopalnie, które tam na Donbasie Ukraina zaczęła zamykać z tego tytułu, że były nierentowne, więc nie ma czynników, które by kazały im w dużej mierze wzdychać za Ukrainą i oczekiwać zwycięstwa Ukrainy. Tutaj już bardziej jakąś taką estymą czy sympatią darzą no właśnie Rosję, która jest no niejako spadkobiercą Związku Radzieckiego, który był dla nich krainą, no mówiąc też metaforycznie, krainą mlekiem i miodem płynącą. Jak duża to jest część tych mieszkańców, którzy, no bo rozumiem, że jak było 25 000, 20 000 wyjechało, tak, no to pewnie nie byli to entuzjaści Rosji, a z tych osób, które pozostały, to jak możesz szacować? To jest mniejszość, to jest większość, to jest niewielka część, to jest, jak byś to oceniał? Ciężko jest powiedzieć, natomiast wydaje mi się, że sympatyków Ukrainy w Pokrowsku i w ramach ludności cywilnej jest już naprawdę bardzo niewiele, promil. Myślę, że większość to są właśnie ci, którzy czekają i ci, którzy są niezdeklarowani, nie mają alternatywy i po prostu nie są za Ukrainą, nie są za Rosją, są za mirem, są za spokojem, są za no po prostu są za normalnym życiem. A jaką część tych ludzi udaje się ewakuować? Coraz więcej, natomiast nie są to proste ewakuacje. Bardzo często po przyjeździe trzeba tym ludziom tłumaczyć, trzeba tych ludzi motywować. Bardzo często o ewakuację tych ludzi proszą ich rodziny i po przyjeździe, kiedy ci ludzie się upierają, my wykonujemy telefon do córki, do syna, do wnuczki, którzy proszą takich ludzi, starszych ludzi bardzo często o ewakuację. No i oni wtedy z płaczem w oczach zabierają jakieś tam tobołki najpotrzebniejsze i z miasta wyjeżdżają. Natomiast czasami też się odbywa to tak, że ci ludzie faktycznie proszą o ewakuację, ci ludzie faktycznie zdają sobie sprawę z tego, że przebywanie w mieście dalej dla nich może skończyć się śmiercią. No i wtedy już przyjeżdża się pod adres, gdzie ta ludność cywilna czeka, jest podbierana i się wtedy z nią wyjeżdża. Problemem jest tutaj ewakuacja dzieci, bo jeżeli dzieciaki zostały dalej w mieście, to zostały no właśnie z tego tytułu, że ich rodzice nie chcą, żeby oni wyjeżdżali, ich rodzice nie chcą swoich dzieci wypuścić i dlatego trzymają ich przy sobie w strefie walki. To też nie jest tak, bo tutaj mogą nam się odpalić za chwilę osoby, które jakby sympatyzują z Federacją Rosyjską i będą szerzyły fake newsy o odbieraniu dzieci stronie ukraińskiej. Nie, to się tak nie odbywa. Taki dzieciak ma obowiązek opuścić strefę walk razem z prawnym opiekunem. To nie jest tak, że policja przyjeżdża na miejsce i po prostu zabiera dzieci rodzicom. No i właśnie z tego tytułu, że ci prawni opiekunowie bardzo często chcą zostać w strefie walk, no to nie decydują się, nie decydowali się przedtem, bo jak już sprawa wyjdzie, to po prostu nie mają wyjścia. Nie decydowali się wcześniej na opuszczenie miasta.
Czy ci ludzie, którzy zostają i są prorosyjscy, pomagają w jakiś sposób wojskom Putina? Nie jest to wykluczone. Myślę, że głupotą byłoby sądzić, że tak się nie dzieje. Myślę, że na pewno tam wśród ludności cywilnej są osoby, które pracują na rzecz Federacji Rosyjskiej i przekazują informacje. Takie wypadki już były wielokrotnie znane w innych miasteczkach, nie tylko frontowych, ale miasteczkach na zapleczu, czy chociażby Liman, gdzie kiedyś mieszkaliśmy, gdzie mieliśmy bazę, gdzie wiadomo było, że są mocno zdeklarowani mieszkańcy prorosyjsko i wiadomo było, że no, przekazują informacje, tylko na przykład byli trzymani w mieście i nic z nimi nie robiono, bo dopóki oni byli w mieście i dopóki w jakiś sposób byli Rosjanom potrzebni, to na przykład dookoła ich domu konkretnie chłopaki mieli bezpieczną przystań i bezpieczne domy, bo wiadomo było, że tam nie będzie spadać, dlatego że Rosjanie póki co będą trzymali jeszcze tych ludzi przy życiu, bo dostarczają im jakieś tam ilości informacji. Więc tak, kwestia współpracy z Rosjanami na Donbasie wśród ludności cywilnej nie jest sprawą nową. Ja pamiętam, bo akurat w Łymaniu byłem kiedyś i opowiadali mi tamtejsi żołnierze, że zatrzymywali nastolatków, takich 10-12-latków dzieci, takie ciut starsze dzieci, które telefonami przekazywały Rosjanom informacje o ich położeniu. Nie? I to było bardzo trudne, no bo co robić z 10-latkiem, prawda, który zagraża twojemu życiu. To bardzo dramatyczne sytuacje. A jaka jest sytuacja w Łymaniu teraz, wiesz? Miasto się wyludnia coraz bardziej, dlatego że po Łymaniu spada bardzo często. Artyleria dolatuje do skrajnych dzielnic miasta, natomiast miasto jest bardzo mocno szatkowane przez bomby lotnicze. My do jesieni mieliśmy w Łymaniu swoją bazę, z której wyjeżdżaliśmy na front, natomiast zdarzało się, że Łymań był bardziej ostrzeliwany niż miejsce na samej linii frontu, gdzie wyczekiwaliśmy na rannych. Wtedy podjęliśmy decyzję o wyjeździe z miasta i mamy swoją bazę już w innym mieście, trochę bardziej na zapleczu, więc w Łymaniu, Przepraszam. w Łymaniu, jeżeli żołnierze stacjonują, to tylko i wyłącznie dlatego, że nie mają innej alternatywy. Jakby nie ma innych budynków, nie ma innych chat, które pozwalałyby im na w miarę normalnych, komfortowych warunkach odpoczywanie i wyczekiwanie na wejście do akcji. Czy kiedy wy ewakuujecie ludzi, jeździcie po mieście, to jesteście atakowani właśnie z dronów, czy na miasto spadają w tej chwili? Artyleria działa tak daleko, znaczy skutecznie, że bomby spadają na miasto? Bomby spadają na miasto bardzo skutecznie, bardzo celnie. To się bierze z kilku czynników. Myślę, że tutaj cywile zdają, ale też Rosjanie mają drony, którymi obserwują sobie miasto. I to, jak pracowaliśmy w mieście, dla nas było największym zagrożeniem. Na szczęście nie zostaliśmy zaatakowani dronem rosyjskim, pomimo tego, że one gdzieś tam krążyły i wielokrotnie musieliśmy przed tymi dronami uciekać i się po prostu chować. Najwidoczniej nas nie zauważyły albo stwierdziły, że jesteśmy zbyt mało atrakcyjnym celem i szukały tego celu dalej. Natomiast my obligatoryjnie jeździmy z systemem antydronowym na pojeździe. Teraz, to znaczy, jak wygląda taki system antydronowy? To jest system, który wykrywa i zestrzeli i może zestrzeliwać? To jest system, który sieje częstotliwościami na odpowiednich zakresach, wchodząc, zagłuszając częstotliwości dookoła te, na których działają te drony. My to znamy pod nazwą jammer. Jamery były używane przez polskich żołnierzy na misjach w Afganistanie, w Iraku. One były włączane na pojazdach w trakcie patroli. Natomiast Ukraińcy nazywają to albo rebami, albo zagłuszarkami. My używamy nazwy zagłuszarki. Jest kilkanaście częstotliwości, na których mogą działać drony, zarówno FPV, jak i drony, które zrzucają. I to urządzenie, w zależności od tego, jak drogie jest to urządzenie i w zależności od tego, jak rozwinięte jest to urządzenie, ono może siać i zagłuszać, blokować częstotliwości na wybranych pasmach. Im, wiadomo, bardziej rozwinięte urządzenie z większą ilością modułów i anten,
tym większe jest prawdopodobieństwo, że zablokuje te konkretne częstotliwości. Rosjanie skaczą po tych częstotliwościach, Rosjanie skaczą po tych pasmach. Są odcinki, na których się używa tych konkretnych pasm, ale oni często przeskakują też na inne pasma. Nigdy nie ma pewności, że jeżeli ograniczysz się do zagłuszania 2 czy 3 pasm, że akurat trafisz, albo że za jakiś czas na przykład Rosjanie nie przeskoczą z tego pasma na inne pasmo. Tak samo sytuacja wygląda, znaczy tutaj sytuacja już wygląda zdecydowanie gorzej, z dronami światłowodowymi. Rosjanie zaczynają używać dronów na światłowodzie i na razie nie ma sprawdzonej, pewnej i takiej przetartej metody na to, żeby walczyć z dronami FPV na światłowodach. Taki kabel, taki światłowód ciągnie się już bez żadnego problemu, można kupić na AliExpress w Chinach rolki 15-kilometrowe z światłowodem, więc 15 kilometrów to jest naprawdę bardzo mocno wystarczająco, by siać zamęt i zniszczenie już nawet, ja nie mówię na pierwszej linii, ale nawet na zapleczu wojsk ukraińskich. Tak bardziej mniej Rosjanie zazwyczaj kontrolują strefę bezpośrednio artyleryjską, ale nie tylko artyleryjską, bo też bronią wielkokalibrową. Do 10 kilometrów od linii frontu, czy od linii stosunku z przeciwnikiem w głąb. Więc tym bardziej drony, które mają możliwość latania na 15 kilometrów, są wystarczające. Czy wy dalej utrzymujecie się głównie ze zbiórek, czy też macie jakieś inne finansowanie, czy armia ukraińska wam dostarcza sprzęt i środków do funkcjonowania? Jesteśmy całkowicie samowystarczalni, nie pobieramy wypłat od armii ukraińskiej, jesteśmy ochotnikami. To, co robimy całkowicie bezpłatnie. Jest to też ochrona w pewnym sensie dla nas, dlatego że nie można nas sklasyfikować jako najemników, bo nie jesteśmy na kontraktach armii ukraińskiej, czyli nie pobieramy za to pieniędzy. Wszystkie pieniądze, które zbierzemy, zarówno na naszej zbiórce, czy na naszym koncie bankowym fundacyjnym, czy pieniądze, które będziemy za chwilę zbierali poprzez 1,5%. I informacja o możliwości przekazania nam 1,5% swojego podatku też niebawem się pojawi, zasila nas i daje nam możliwości działania. Główne koszta, jakie ponosimy, to przede wszystkim pojazdy, remont pojazdów, utrzymywanie pojazdów. Teraz dopiero wyremontowaliśmy i wrzuciliśmy do akcji pojazd, który został rozstrzelany nam przez artylerię w sierpniu, czyli minęło prawie pół roku od momentu, kiedy on został unieszkodliwiony. To są pieniądze na medycynę, która cały czas się kończy, musi być uzupełniana, na środki medycyny, pola walki, na sprzęt indywidualny, który też się eksploatuje, też się niszczy. To jest tak naprawdę niekończąca się historia. Rozumiem, że można was wspierać i że link do zrzutki nam przekażesz, zamieścimy pod tym nagraniem. Namawiam Państwa do wspierania medyków pracujących z Damianem. Opowiedz, jeśli możesz, proszę, szerzej o sytuacji wojskowej, tak? Jak wygląda twoimi oczami to, co ty widzisz? Jak ty widzisz stan i sprzętowy, i ludzki, i morale armii ukraińskiej? I jak widzisz też jakość tych wojsk rosyjskich po drugiej stronie? Zaczynając od wojsk ukraińskich, są jednostki, które są dobrze ukompletowane i są jednostki, gdzie ta sytuacja jest zdecydowanie lepsza, ale to są jednostki, które sobie na to zapracowały dobrą opinią, zapracowały sobie na to utrzymywaniem wysokiego morale poprzez utrzymywanie ewakuacji medycznej na wysokim poziomie, dbanie o swoich żołnierzy, szkolenie dobrych dowódców, którzy też mają jakby dobrą opinię wśród swoich żołnierzy i to są oddziały, które mają też generalnie dobry PR. I to są oddziały takie jak oddziały Ruchu Azowskiego, czyli Brygada Azowa, 12 Brygada NGU, czy 3 Brygada Szturmowa Azowa, czy Kraken, który kiedyś był Azowem Charków.
to są oddziały, gdzie ukompletowanie jest w miarę dobre, pomimo tego, że te jednostki cały czas walczą i ponoszą straty, i to nie małe straty. Natomiast w pozostałych jednostkach armii ukraińskiej no, sytuacja wygląda zdecydowanie gorzej. Dochodzi do dezercji, CZC, czyli opuszczenie rejonu stacjonowania jednostki, Ciastyny, jest bardzo częste. Raz na jakiś czas Ukraińcy wprowadzają uniewinnienie i amnestię tych, którzy uciekli z jednostek, dając możliwość bezproblemowego i dając możliwość nieobarczonego karą powrotu do tych jednostek na swoje stare stanowiska. Część ludzi się na to decyduje i wraca, ale raczej bardzo niewielki odłamek, bardzo niewielki procent. Najczęściej ci ludzie, nawet mając świadomość tego, że zostaną złapani, bo nie mają możliwości wyjazdu przez granicę, to i tak uciekają w głąb Ukrainy i liczą na to, że im się gdzieś tam upiecze. Jednostki są bardzo mocno redukowane, inaczej, one nie są redukowane etatowo, przeciwnik je redukuje, one są nieukompletowane. Dochodzi do sytuacji, gdzie bataliony mają zdolność kompań albo plutonów, czyli jednostki nam spadają o oczko albo nawet o 2 oczka w dół. Bardzo duża ilość żołnierzy rannych, która przez komisję jest z powrotem zawracana do strefy walk czy do jednostek, jest przez komisję na przykład kwalifikowana przy ranach, które uniemożliwiają dalszą służbę aktywną do jakiejś pracy na zapleczu, ale zdarza się, że do kompań wracają ludzie, gdzie komisje wojskowe stwierdzają albo PTSD, albo choroby psychiczne i oni z powrotem mają wracać do pododdziałów, tylko z adnotacją, że nie mogą mieć broni ze sobą, czyli skierowany do służby bez broni. No i taki dowódca kompanii ma zajęte stany etatowe, a nic z tym człowiekiem zrobić nie może, no bo co on z nim zrobi, podczas kiedy on broni nie posiada. Morale jest coraz niższe, ono spada i chęć do walki w wielu jednostkach bardzo mocno opada. No i to, co my zauważyliśmy, o ile w okopach nie mówi się o wielkiej polityce, o ile w okopach nie mówi się o tym, co gdzieś tam się wydarzyło w Kijowie, czy w Warszawie, czy tam w Waszyngtonie, no to już nie mówi się z taką estymą czy szacunkiem o sztabie generalnym ukraińskim, tak jak mówiło się przedtem, tak jak takim szacunkiem darzyło się Załużnego, który był atamanem. Generalnie to już nie jest czas entuzjazmu, ducha Kijowa, psa patrona i wielkich sukcesów. To już jest czas, który teraz jest skalkulowany dla tych ludzi na przetrwanie. Oni czekają na to, aż to się zakończy i to nawet nie tylko przetrwanie Ukrainy, ale też przetrwanie swoje, osobiste, personalne. Zdarza się, że ludzie są wywożeni do strefy walk i są na pozycjach miesiąc, 1,5 miesiąca. Przez 1,5 miesięcy bez ogrzewania siedzisz w norze w ziemi, żywisz się konserwami bądź sucharami i nie masz możliwości tam pomyć się. No to jest generalnie zbędny na tamtą chwilę komfort, no bo jakby on nie wpływa na to, czy przeżyjesz, czy nie przeżyjesz, no ale jednak na linii frontu życie bardzo często jest odmierzane, długość życia jest odmierzana nie latami, ale minutami bardzo często. To bardzo się zmieniło chyba w stosunku do tego, co było jeszcze nawet rok czy 2 lata temu. Generalnie to jest całkiem inny konflikt. Jesteśmy w całkiem innej rzeczywistości. Nawet my jako medycy, to co robiliśmy rok temu czy 1,5 roku temu, teraz totalnie nie wchodzi w grę takie działanie. To znaczy dlatego, co? że chociażby praca na otwartych przestrzeniach, czy praca w okopach, które nie mają stropu, nie mają sklepienia, nie zapewniają nam ochrony przed artylerią czy przed dronami. Teraz Rosjanie bezwzględnie namierzyliby takie miejsce, gdzie nad poszkodowanymi pracujemy i po prostu przysłali nam prezenty, niespodzianki wybuchowe. Kolejna rzecz, no to właśnie też to poszerzenie strefy działania artyleryjskiego po stronie
ukraińskiej, ze strony rosyjskiej. My naprawdę czujemy, że tego ognia artyleryjskiego u przeciwnika jest zdecydowanie więcej. My odczuwamy to, że oni pozyskują nowe środki, pozyskują amunicję artyleryjską i wiedzą, jak jej używać. O ile ten ogień artyleryjski tam, gdzie my jesteśmy, gdzieś do 4 kilometrów od strefy styczności z przeciwnikiem się zdarzał, nie był częsty, ale się zdarzał, to teraz do 8 kilometrów od linii styczności z przeciwnikiem, no mamy marsjański krajobraz, mamy teren wykarczowany artylerią przeciwnika, niekoniecznie celną, ale jednak idącą metodą takiego walca artyleryjskiego, który całą strefę, wszystko co jest przed, po prostu miażdży i usuwa. A jakie jest usprzętowienie po stronie ukraińskiej? Jak wygląda sytuacja z amunicją? Jest coraz gorzej. My nie czujemy, by tej odpowiedzi artyleryjskiej po stronie ukraińskiej było wystarczająco dużo, więc na pewno tutaj można powiedzieć, że są braki w amunicji artyleryjskiej. Zaczynają pojawiać się braki w amunicji strzeleckiej i to jest bardzo duży problem, bo o ile artyleria jakby daje bardzo dużą przewagę, ale nie jest podstawowym narzędziem walki. Podstawowym narzędziem walki jest w tym momencie broń strzelecka i tu zaczyna brakować amunicji. Zdarza się, że żołnierze wracają z poligonu na broni zespołowej, z której ani razu nie strzelali, dlatego że amunicja do tej broni zespołowej nie może być wywieziona na poligon, bo jest potrzebna na linii bezpośrednio. I pierwsze bojowe użycie na ostro tej broni czeka ich na linii frontu. Ze sprzętem pancernym jeżdżącym jest też coraz gorzej. Tam, gdzie my pracujemy, tych transportowo-pancerzonych jest bardzo niewiele i one bardzo rzadko są do ewakuacji medycznej używane, bo ich po prostu dowództwu szkoda. I tak my wyjeżdżamy na naszym nieopancerzonym pojeździe do strefy walk, licząc na to, że po prostu nie przyleci. Jeżeli ktoś z naszych oglądających miałby samochód pancerny do oddania, to my bardzo chętnie. Oczywiście też jest temat koncesji, co nas blokuje w kwestii zakupu tego pojazdu, nawet jeżeli chcielibyśmy taki pojazd kupić i pozyskać. Rozglądaliśmy się, jest pojazd Dino polskiej firmy Concept, tylko to jest to 500 000 złotych. Ukraina ma ten sam problem. Ukraina też cierpi na głód pojazdów pancernych. Bardzo często ewakuacja tych osób poszkodowanych w innych jednostkach po prostu się nie odbywa, bo nie można tam dojechać, nie można zabrać ciała ze względu na drony na ogień artyleryjski. A jak wygląda zaplecze w tej chwili? Czy w ogóle odbywa się rotacja i czy są przygotowane jeszcze jakieś nowe wojska, czy właściwie wszystko, co jest w walce? Są jednostki, które nagle znikły ze strefy walk, gdzieś tam są po poligonach i nie słyszy się o ich działaniach bojowych, są ukompletowywane i najprawdopodobniej to właśnie będą jednostki albo drugorzutowe, albo jakaś żelazna rezerwa. Natomiast widać głód tych ludzi nie tylko w pododdziałach, ale także i na zapleczu. Tego wojska widzi się mniej. Posterunków drogowych, blokpostów, których kiedyś było całe mnóstwo, teraz też jest mniej. I to już nie jest tak, że walczy tylko wojsko, bo walczą też na naszym odcinku między innymi pogranicznicy, Straż Graniczna, brygada złożona ze Straży Granicznej. Walczy też brygada policji. I nie mówimy tutaj o jednostkach specjalnych policji, które walczyły od rozpoczęcia tego konfliktu pełnoskalowego, tylko po prostu policjanci, którzy zostali przekwalifikowani na szturmowików i prowadzą działania aktywne na pierwszej linii frontu, więc widać głód żołnierza po stronie ukraińskiej, widać, że zaczyna brakować tego najcenniejszego surowca, jakim są właśnie ludzie. A czy jest prowadzona mobilizacja i czy w ogóle widać nowych żołnierzy, nowe wojska? Mobilizacja jest prowadzona, ci ludzie są dowożeni do jednostek, ale ich stan jest bardzo różny. Bardzo często są to ludzie, którzy nie mają alternatywy, więc ludzie bezdomni, ludzie tacy, którzy nie mają bliskich, którzy mogliby się o nich upomnieć, czy ich wykupić, bo niestety tutaj normalną rzeczą jest, że
Korupcja na Ukrainie się zdarza i ci ludzie próbują się gdzieś tam wykupywać. Bardzo często ci ludzie, jak trafiają do tych jednostek, to od razu najmują prawnika i kombinują, robią wszystko, by z tych jednostek wejść, by z tych jednostek się po prostu spisać. Więc pod tym kątem, nawet jeżeli ta mobilizacja jest prowadzona, nawet jeżeli ci ludzie trafiają, to jest to zdecydowanie gorszy materiał niż ten, który mieliśmy rok temu czy 2 lata temu, bez porównania. Mhm. A czy dalej jest tak, że się nie do poboru nie idą najmłodsi ludzie? Znaczy najmłodsi Dalej dorośli. Dalej średnia wieku jest bardzo wysoka. Nawet Czyli na chroni naszym się tą punkcie. najmłodszą część społeczeństwa, narodu. Nie wiem, na ile się chroni, a na ile ta młodsza część społeczeństwa ma więcej możliwości, więcej narzędzi do tego, by nie podlegać mobilizacji, czyli kwestia nauki, kwestia podjęcia pracy w sektorach, które są sektorami utrzymania infrastruktury krytycznej i daje im to możliwość niebycia mobilizowanym, no co też się ogranicza, bo nawet dochodzi do sytuacji, że strażacy zawodowi ukraińscy dostają powiastki, dostają wezwania do służby. Natomiast tak, średnia wieku tutaj jest dalej bardzo wysoka. Zdarza się, że jak pojawiamy się na takiej pozycji, no to jest jak u cioci na imieninach i wydaje nam się, że zajechaliśmy na dość nietypowy turnus sanatoryjny. Mhm. Czy taka sytuacja jest wszędzie z tego, co ty słyszysz, czy to jest znaczy opowiadasz o tym wycinku rzeczywistości, który ty widzisz, tak? Ale czy według twojej wiedzy to, co nam opowiadałeś, to jest typowa sytuacja na niemalże wszystkich odcinkach frontu? Raczej tak, w jednostkach regularnych. Nie chcę się wypowiadać za jednostki typu Azow 1-2, jednostki specjalne, jednostki GUR-u. Tam ta sytuacja jest lepsza. Oni mogą sobie pozwolić na to, by w tych ludziach przebierać. Nie do końca, jeżeli chodzi o kadrę oficerską i tam trafiają się starsi ludzie z doświadczeniem bądź bez, no ale to jest sztuka, na niektóre stanowiska po prostu potrzeba oficera kadrowo, etatowo. Natomiast w dużej mierze tak, to są ludzie starsi. No, zdarza się nawet w jednostkach, że ci oficerowie, którzy są mobilizowani, którzy są powoływani, to są ludzie, no, ciut poniżej 60 roku życia, którzy są sadzani do komputerów, podczas kiedy oni nigdy w życiu na komputerze nie pracowali i własnego komputera nie posiadali. Tak. Więc braki w ludziach, ale braki też w kadrach dowódczych, oficerskich, no to jest problem, aktualnie to jest problem duży problem armii ukraińskiej. Tam w tych rejonach, które ty obserwujesz, wedle twojej wiedzy, jak posuwają się Rosjanie? Znaczy ile, nie wiem, dziennie zdobywają terenu? Jak szybko idzie ten postęp? U nas jest w miarę stabilnie na tym odcinku, na którym my jesteśmy, bo można powiedzieć, że front się bardziej nie przesunął od 1,5 roku. Natomiast zdarza się, że na naszym odcinku frontu przechodzą grupy przez linię frontu, albo dywersyjne, albo grupy szturmowe, że udaje im się przebić. Nie jest to jeszcze rozerwanie frontu, ale możemy mówić tutaj o pewnej nieszczelności frontu i są to niemałe grupy, bo od 7 do 20 osób. I wtedy my dostajemy informację, żebyśmy szczególnie uważali z chwilą, kiedy będziemy wywozili poszkodowanych ze strefy walki, na drogi, które mogą być pominowane, które mogą być obsadzone przez takie grupy dywersyjne z zasadzkami i wtedy mamy jakby tryb pracy w wysokiej gotowości. Czyli tak naprawdę front ciągle stoi w miejscu tam, gdzie ty jesteś? Tam, gdzie jestem, tak, bardziej bądź mniej, dlatego że mamy tam do czynienia z bagnami, mamy tam do czynienia z resztkami lasu, mamy tam do czynienia z potężną rzeką, która przepływa w tamtym miejscu i oczywiście miny. Nie jest to teren taki łatwy do pokonania, do zdobycia zarówno przez jedną, jak i przez drugą stronę. Czyli tak, bo z jednej strony opowiadasz o bardzo, przedstawiasz dramatyczny obraz i trudny po stronie, może nie dramatyczny, ale trudny po stronie ukraińskiej, ale jednocześnie Rosjanie się nie posuwają, czyli aż tak bardzo źle nie jest. Opowiedz, co ty widzisz po drugiej stronie, jaka jest jakość tych wojsk rosyjskich i ludzka, i sprzętowa, i czy tam, gdzie ty jesteś, też oni ponoszą tak duże straty, o których ciągle słyszymy?
Tak, ponoszą duże straty. Te szturmy na naszym odcinku udaje się póki co odbić. Na naszym odcinku to wartość bojowa ich jest bardzo różna, od bardzo niskiej do bardzo wysokiej. Ostatnio wieźliśmy jeńca rosyjskiego, który oberwał w szturmie na pozycje ukraińskie. Chłopcy przekazali nam go. My ustabilizowaliśmy jego życie, pomimo tego, że jego stan był ciężki, on miał krwotok wewnętrzny. Dowieźliśmy go do punktu stabilizacyjnego, gdzie czekała na niego już służba bezpieczeństwa Ukrainy. No i to był człowiek, który miał 45 lat, a 23 lata siedział w więzieniu. Więc no, sięga strona rosyjska bardzo mocno po Zeków, po więźniów. Natomiast no, jakby też nie jest to sprawa no, nieznana Ukrainie. Ukraina też zaczyna sięgać po więźniów, też zaczyna mobilizować w więzieniach, tylko jest tutaj no, jakby jedna duża znacząca różnica. O ile w Rosji każdy z tych więźniów, jeżeli chce walczyć, może pójść walczyć, niezależnie od tego, jakie wyroki miał, czy były to wyroki za morderstwo, czy nie za morderstwo, strona ukraińska pewne przestępstwa w katalogu dyskwalifikują z służby czy możliwości służby. Więc wielu z tych ludzi po prostu zgłasza się do służby po stronie ukraińskiej. No po pierwsze, żeby odzyskać wolność, po drugie, żeby też społecznie w jakiś sposób się no nie powiem wybielić, ale na pewno przywrócić się społeczeństwu. Mhm. A jeśli chodzi o sprzęt rosyjski, na ile oni są lepiej wyposażeni niż Ukraińcy dzisiaj? Ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie teraz, dlatego że tego sprzętu po stronie rosyjskiej trafia w nasze ręce zdecydowanie mniej. Natomiast widzimy pod kątem mundurów, pod kątem broni, że no, nie jest to sprzęt, który jest gdzieś tam wydawany ostatkiem sił, nie jest to sprzęt, który gdzieś tam jest wygrzebywany ze starych rezerw mobilizacyjnych, tylko jest to bieżąca produkcja. Mhm. A jeśli mógłbyś się opowiedzieć też o nastrojach nie tylko w armii, ale w ogóle wśród ludności, z którą ty się stykasz, opowiedziałeś o samym Pokrovsku, ale w ogóle jak jest dzisiaj w Ukrainie, jakie jest nastawienie, na co ludzie czekają, na co mają jeszcze nadzieję i czy widzą jakieś dobre sygnały, jakieś dobre znaki? Ja widzę wycinki tego obrazu, dlatego że mam trochę znajomych z Ukrainy zachodniej, trochę z Ukrainy wschodniej, trochę z Kijowa. Zdania są podzielone. Są tacy, którzy są tą wojną zmęczeni, chcieliby jej zakończenia jak najszybciej, nawet kosztem odcięcia Donbasu i stracenia Donbasu, a są tacy, którzy twierdzą, iż zbyt dużo krwi tutaj upłynęło, by teraz tą krew zmarnować, by nie próbować odebrać tego, co tam ci ludzie walczyli, więc tutaj ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć. Nagrywamy tę rozmowę w dniu inauguracji prezydentury Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych, który jak wiemy zapowiadał, że tę wojnę zakończy bardzo szybko. Już dzisiaj wiemy, że to pewnie nie będzie tak bardzo szybko i że też najprawdopodobniej najpierw jednak chce, jak rozumiem, pozwolić Ukraińcom walczyć i dać im albo więcej możliwości, albo więcej sprzętu. Na pewno więcej możliwości do atakowania w głąb Rosji. Jak ty to oceniasz, jak oceniają to ludzie, z którymi ty rozmawiasz, teraz jakby wznosząc się tak trochę wyżej, obserwując sytuację na całej tej wojnie, jakie ty widzisz możliwe scenariusze w najbliższym czasie? Scenariusz, którego najbardziej obawiają się Ukraińcy, to jest zamrożenie tego konfliktu. Oni mają świadomość tego, że zamrożenie tego konfliktu nie zlikwiduje tego konfliktu, on dalej będzie się tlił w mniejszym natężeniu, ale zamrożenie tego konfliktu niejako da Zachodowi argumentację nie wspierania dalszego Ukrainy z tytułu konfliktu, który już nie jest konfliktem tak dynamicznym, jaki miał miejsce kiedyś. I nie jest to coś nowego, dlatego że no my wiemy, jak wyglądała sytuacja po Mińsku 1, po Mińsku 2, gdzie dalej separatyści, no Rosjanie pod szyldem separatystów w mniejszym natężeniu, ale jednak próbowali, ostrzeliwali, szturmowali. A na Zachodzie ludzie byli święcie przekonani, że tej wojny tam już nie ma, że generalnie Ukraina jest już państwem w pełni bezpiecznym,
stabilnym. I tego chyba Ukraińcy obawiają się najbardziej, że przedefiniuje się ten konflikt, zostawiając ich samych z Rosjanami, którzy być może na początku odpuszczą i będą mniej aktywni z tytułu zebrania sił i środków, ale w końcu wystartują na tyle mocno, że ciężko będzie ich zatrzymać. Mhm. A patrząc na ten stan dzisiejszy, tak, i na to, jak Ukraińcy walczą, przy tych wszystkich, no bo z jednej strony malujesz taki dosyć czarny obraz, ale z drugiej strony mówisz, no tak, ale ten front się nie posuwa. Tak, oni trzymają, Ukraińcy trzymają linię frontu. Tylko ten front się nie posuwa. Jak długo twoim zdaniem mogą utrzymać tę linię frontu? Dwa, czy ty widzisz gdzieś potencjał do jakichś akcji ofensywnych jeszcze? Tylko ten front się nie przesuwa na naszym odcinku. Nasz odcinek jest jednym ze stabilniejszych odcinków. Natomiast w innych miejscach bezwzględnie, jak patrzymy na mapę, ten front idzie do przodu. I teraz tylko i wyłącznie ratuje nas to na moim odcinku, że Rosjanie są bardziej sfokusowani, skoncentrowani na innych kierunkach. Pokrowsk za chwilę padnie. Ja myślę, że to jest kwestia do 2 miesięcy. Na Zaporożu Rosjanie idą do przodu. W ogóle na Zaporożu dochodzi do bardzo dużej koncentracji sił rosyjskich, co podaje też wywiad ukraiński otwarcie i należy się spodziewać czegoś też po tamtej stronie. Natomiast jakby pół biedy, że ten front się przesuwa do tyłu. To znaczy pół biedy, jeżeli jest to wycofanie kontrolowane. Problem zacznie się z chwilą, kiedy ten front po prostu zostanie przerwany, rozerwany. My jeżdżąc na różne punkty na linii walk widzimy ja widzę pierwszy raz tak aktywnie rozbudowywane linie obrony, drugie, trzecie linie obrony na zapleczu frontów, tak. Różnie, ale zazwyczaj gdzieś tam w odległości 10 kilometrów. To było coś, czego przedtem nie było widać, albo było widać bardzo mocno epizodycznie, bardzo mocno incydentalnie. Teraz cała linia frontu, druga linia frontu jest zabezpieczana zasiekami, smoczymi zębami, liniami okopów, ulanymi umocnieniami, ulanymi stanowiskami broni zespołowej, więc no, chyba do decydentów ukraińskich dochodzi, że jedyne, co będzie można zrobić za chwilę, to dać parę kroków w tył, żeby oprzeć się o ścianie, o mur, który już teraz się buduje. Ale rozumiem, że to, że buduje się ten mur, no to też jest dobry znak, że jest szansa, że to zaplecze może wytrzymać dalszy napór. Tak, jest takie prawdopodobieństwo, natomiast no, historia pokazuje wielokrotnie, że nie trzeba zdobywać umocnień, by te umocnienia przestały być zagrożeniem i problemem. Czasami można je po prostu obejść. Pytanie, jak skutecznie te umocnienia będą budowane i jakby druga rzecz, jak skutecznie te umocnienia zostaną obsadzone przez stronę ukraińską, podczas kiedy brakuje ludzi już do jednostek typowo bojowych. Natomiast no, można mimo wszystko jednak mieć trochę zadowolenia z tego tytułu, że Ukraińcy w końcu zrozumieli, że nie można walczyć w prowizorycznie wykopanych norach w ziemi, że tutaj potrzebny jest konkretny system umocnień. A czy widzisz jakieś dobre znaki, bo mówisz przez cały czas o tych negatywnych stronach. Czy są jakiekolwiek jasne światełka gdzieś? Strona ukraińska wie, że nie ma wyjścia. Strona ukraińska wie, że jeżeli oni przestaną walczyć, to Rosjanie będą szli dalej i będą prowadzili do całkowitego wynarodowienia Ukrainy. To jest taka siła i moc, która sprawia, że pomimo tego, iż jest ciężko, ci ludzie jednak wracają w te okopy. Ci ludzie jednak stoją na tej linii frontu, ci ludzie jednak poświęcają swoje lata, czy spokojnej starości, które powinni już teraz sobie gdzieś tam wieść, czy te lata najpiękniejsze, ci ludzie najmłodsi, jednak mimo wszystko dalej stoją, dalej walczą.
chociaż jest już trochę przykurzony i przydymiony ten duch walki ukraiński, to on nie zaginął. Ci ludzie dalej chcą walczyć o swoje. Do momentu, dopóki oni będą walczyli o swoje, razem z nimi też będziemy i my, razem z nimi my będziemy siedzieli w okopach, będziemy starali się ratować życie ukraińskich obrońców i też ludności cywilnej. A czy dalej jest tak, że przeciętni Ukraińcy, ci, którzy są na Ukrainie, czy w Ukrainie, czy oni dalej wspierają w różny sposób armię? Tak jak pamiętam, jak tam często bywałem wcześniej, no to właściwie miałem takie wrażenie, że cały naród jest, nie? Całe społeczeństwo jest na tej wojnie, że prawie każdy w czymś tam gdzieś pomaga. Czy to się zmieniło, czy dalej jest tak? Zmieniło na gorsze. Coraz ciężej pozyskać środki, auta, żywność dla armii. Oni to odczuwają. Nawet taki batalion ochotniczy medyczny jak Gospitalierzy, który miał bardzo dobry PR, opinię, bardzo dobrą prasę, bardzo dobre układy z nawet sieciami dystrybucji paliwa, gdzie tam jakaś tam ilość za litr paliwa trafiał do nich, jakiś tam procent tej zapłaty. To nawet oni teraz mają problem z zabezpieczeniem finansowo kolejnych rotacji swoich medyków na linii frontu, a to jest jakby potężna fundacja, która dziennie ratuje no po kilkaset osób miesięcznie. To już są tysiące, prawda? My też odczuwamy przede wszystkim bardzo mocno, że tego wsparcia jest mniej, że to wsparcie powoli się kończy, że coraz ciężej liczyć na spontaniczne, szybko zakładane i w pełni, można powiedzieć, rentowne zbiórki. Raczej teraz to już jest kapanie tej pomocy od maratończyków, tych ludzi, którzy dalej wierzą w sens tego, co my robimy, czy tego, co robi armia ukraińska. A czy gdyby nowa administracja amerykańska zdecydowała się przekazać większą pomoc, zwłaszcza wojskową, czy sprzętową Ukrainie, czy ty uważasz, że to mogłoby pomóc zmienić sytuację na froncie, czy to już byłoby bardzo, bardzo trudne? Zmienić pod kątem rozwinięcia zdolności do obrony, tak? Czy zwiększyć zdolności ofensywne? Myślę, że na chwilę obecną przy tak nieukompletowanych jednostkach nie możemy mówić o żadnych działaniach ofensywnych na dużą skalę, bo nie mówimy tutaj o szturmach na pojedyncze punkty oporu po stronie rosyjskiej. Są takie jednostki, które mają siły i środki, mogą sobie na to pozwolić. Natomiast ciężko jest to mówić o kontrofensywie czy jakiejś szansie na kontrofensywę. A Ukraińcy w ogóle, ci, z którymi ty masz kontakt, czy to co czytasz, słyszysz, mają jakieś nadzieje związane z nową administracją amerykańską? W okopach nie mówi się o wielkiej polityce. W okopach raczej nie analizuje się takich rzeczy. Natomiast jeżeli już głos ze strony Ukraińców jakiś dochodzi co do polityki, potencjalnej polityki Stanów Zjednoczonych i jej wpływu na Ukrainę, no to raczej tutaj spotykamy się z obawą. A w ogóle są jakiekolwiek nadzieje wśród ludności, czy to już jest tylko doczekiwanie do tego momentu, kiedy ta wojna może się przynajmniej zatrzymać? Ciężko na to pytanie odpowiedzieć, bo tak jak powiedziałem, mam po prostu wycinki, nie mam pełnego obrazu. Natomiast no, widać zmęczenie tą wojną. Nie jest to żadną tajemnicą. Damian, bardzo ci dziękuję za tą relację i opowieść. Jeśli państwo możecie, to wspierajcie Fundację Damiana. Link do zrzutki umieścimy pod tym nagraniem. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję pięknie, dziękuję państwu, dziękuję za możliwość rozmowy. To wszystko dzisiaj. Dziękuję państwu bardzo. Wspierajcie medyków. Oni wykonują bardzo, bardzo ważną robotę. Komentujcie, subskrybujcie.
Pozdrawiam Was. Komentujcie Układ Otwarty, tę rozmowę. Dziękuję bardzo. To wszystko w tym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia.